Cześć, z tej strony Gosia. Miłosz. Witamy Was w kolejnym vlogu u nas na kanale. A dzisiaj pójdziemy razem do OBI. Zrobimy przegląd roślinny przy okazji naszej wizyty właśnie w tym sklepie, bo byliśmy wybrać drzwi. I już wybraliśmy chyba ostatecznie, jeszcze się zastanawiam tylko, czy szybkę dać od boku, czy po środku drzwi, to możecie... Piszcie, jakie właśnie będą lepsze. Tak, możecie napisać w komentarzu, jak Wy byście dali. Wstawisz? Tak, wstawię zdjęcie drzwi, które wybraliśmy, dwie opcje i zagłosujcie w komentarzu, które Wy byście wybrali. Może nam pomożecie dokonać wyboru, bo ja jestem za symetrycznymi, że szybka była po środku, a Miłosz chce od boku, także jest 50/50 na razie. Oczywiście to są drzwi wewnętrzne. Tak, drzwi wewnętrzne, wiecie, takie do pokoi. Ja już marzę, żeby mieć drzwi do łazienki, bo jak wychodzę spod prysznica, to mi wieje. No więc tak, i będzie zaraz przegląd roślin w OBI, więc zobaczycie, co tam nowego słychać. Było dużo roślin kolekcjonerskich, była też... pracowników robiło Tak, jarmark. już tam robią wystawę świąteczną, ale Wam tam pokażemy na razie rzeczy jesienne, no bo jeszcze nie przesadzajmy, jeszcze nie było wszystkich świętych, jeszcze nie ma klimatu świątecznego, więc pokażemy Wam rzeczy jesienne w OBI, bo też była ciekawa wystawa. No i też oczywiście tradycyjnie będzie półka śmierci i ceny roślin. Przed wejściem do sklepu już naprawdę czuć jesień, poznikały wszystkie rośliny, zostały jedynie tuje. A przy samym wejściu stał taki piękny fikus lirolistny. No moim zdaniem niezbyt dobre miejsce dla niego, że stoi w przeciągu. Pewnie pogubi niedługo liście. Tuż obok stały palmy, inolina i takie zaplatane na paliku Epipremium. I tutaj jest ta wystawa jesienna, o której Wam mówiłam, a tam stały takie piękne grzybki. One były chyba zrobione z jakiegoś steropianu, ale naprawdę wyglądały bardzo naturalnie, tak prawdziwie. Tutaj naprawdę były bardzo ładne te grzybki i pełno sztucznych roślin. Ja osobiście nie jestem fanką, wolę prawdziwe. I tutaj już jesteśmy przy roślinach żywych i było pełno storczyków. Mi naprawdę się podobały te drobniutkie storczyki. No urocze były te kwiatuszki i naprawdę były bardzo gęste, ładne. Dalej stały takie duże alokazje. No naprawdę ładne rośliny i pełno fikusów. I był też taki fikus wierzbolistny, on mi się chyba podobał najbardziej. Były też takie oryginalne szeflery, nie widziałam wcześniej tej odmiany, ale równie bardzo ładna. Nad nimi stały strelicje i tutaj widzicie ten fikus z podłużnymi liściami, bardzo ładny. I już jesteśmy na tym właściwym dziale ogrodniczym, a tam było pełno agleonem i te agleonemy były zachwycające moim zdaniem, takie kolorowe, różowe, no przepiękne. Później żałowałam, że sobie nie kupiłam, bo były naprawdę w okazyjnej cenie moim zdaniem. Były też takie gigantyczne anturia, no niestety bardzo zniszczone te liście były, ale zobaczcie tutaj do porównania do mojej ręki, jakie gigantyczne były te liściory, no naprawdę olbrzymy. Obok było pełno kolorowych syngoniów i takie kolekcjonerskie alokazje. No te akurat też były takie trochę poniszczone, ale dalej było można naprawdę spotkać zdrowe, młodziutkie, ładne okazy. No przepiękne były te alokazje, a nad nimi wisiały dogorywające echinanthusy i bluszcze. Tutaj była piękna medinilla, no wiecie, medinilla to jest moja słabość. Miałam 2 razy i 2 razy niestety mi umarła. Może 3. raz bym spróbowała, się zastanawiam nad tym poważnie. Były też takie kolekcjonerskie anturia z podłużnymi liśćmi i przepiękny Prince of Orange. No zachwycające były te odcienie pomarańczu. No coś przepięknego. Była też taka kolekcjonerska alokazja z wariegacją. No i tutaj to anturium z tymi podłużnymi liśćmi chciałam Wam pokazać. No niestety też były poniszczone te rośliny. Ja bym nie ryzykowała z zakupem takiego anturium. I tutaj już takie standardowe sukulenty, jak to w OBI. No OBI ma bardzo ładne sukulenty moim zdaniem, duży wybór. No i poszłam też zobaczyć oplątwy, bo ostatnio Wam mówiłam, że chciałabym sobie taką kupić, ale niestety były trochę podeschnięte i też się bałam zaryzykować, żeby taką kupić.
Było też sedum burrito, to sedum burrito za każdym razem, gdy jesteśmy w obi, jest coraz biedniejsze niestety. Mogliby je w końcu przecenić, może ktoś by się na nie skusił. Były też takie ciekawe kompozycje sukulentów z trzykrotkami, no moim zdaniem fajny pomysł. Tak sprzedawać po parę roślin w jednej doniczce. Były też takie kwitnące kaktusy, też całkiem ciekawa opcja moim zdaniem i były też kolekcjonerskie kaktusy. Pierwszy raz widziałam coś takiego w obi, no te czerwone były naprawdę bardzo ładne, no coś przepięknego, te takie przechodzące przez siebie barwy, bardzo mi się one podobały. I tutaj zobaczyłam, że po drugiej stronie było jeszcze więcej tych oplątw i też poszłam sprawdzić, czy może się trafi coś fajnego, ale niestety też były takie przeschnięte i tutaj zobaczcie, wcześniej miałam taką właśnie oplątwę z czerwonym środkiem i też taką bym chciała mieć ponownie. I tutaj pod spodem był taki bardzo ładny, kwitnący sukulent niebieski. Tutaj były takie różowytkie kalate, bardzo mi się one podobają. Miałam kiedyś taką, ale niestety ją zabiłam. No też się zastanawiam, czy z powrotem sobie takiej nie kupić. Tam widzieliście w tle było też melanochryzum i pełno było też takich fikusów a la drzewka bonsai. To też taki standard moim zdaniem w sklepach budowlanych, często można je spotkać i były też takie rośliny w muszlach ślimaka, no niezbyt miały one zejście, jak widzicie, takie przeschnięte i były dość drogie. Były też palmy kokosowe, tutaj Miłoszowi się bardzo podobały, ale to też taka roślina, która trochę pożyje i umiera. I już jesteśmy przy półce śmierci, a tam było takie dendrobium, które miało pełno młodych sadzonek w koło, więc moim zdaniem to też była fajna opcja, żeby sobie kupić. Było też pełno takich zwykłych storczyków w cenie około 12 zł, jakieś takie zdechłe, przekwitnięte kalanchoe, bromelie takie zdechłe i po drugiej stronie zobaczyłam, że są większe rośliny przecenione, a tam był Cissus discolor. Też ostatnio jak byliśmy w obi, to Wam go pokazywałam, widać nikt go nie kupił. On kosztuje około 75 zł, ale ja bym się na niego nie skusiła, moim zdaniem on się nadawał tylko na śmietnik niestety. I tutaj jesteśmy już przy roślinach kolekcjonerskich, takich bardziej w obi było taka Monstera małpka z wariegacją i Monstera deliciosa variegata. No przepięknie była wybarwiona ta variegata. Chciałabym, żeby tak i moja variegata była wybarwiona jak ta. Może mi się uda to kiedyś z nią osiągnąć. A tuż obok stała Monstera Thai Constellation. Tutaj szukałam dla Was naklejki, ale niestety ktoś ją zerwał, nie była oklejona, ale na pewno była to tajka, bo miała takie kropeczki na liściach. I już przy samym wyjściu zobaczyłam taką piękną, różowiutką dracenkę, no fajna roślinka, łatwa w uprawie, moim zdaniem też bardzo fajna opcja. I też były takie większe agleonemy i tutaj piper, był taki pieprz zaplatany na okręgu, też bardzo fajna roślina moim zdaniem. No i jak Wam się podobał przegląd obi? Powiem Wam moje wrażenia tak średnio z tej strefy roślinnej. Jedyne co to podobało mi się aglonemy i chciałam kupić sobie oplątwy, ale te oplątwy były jakieś takie przesuszone. I drogie. No Miłosz mówi, że drogie, ale moim zdaniem taka cena była ok. Kiedyś kupowałam po 12 zł, teraz były po 19, więc inflacja, były medinille. Ale no kusi mnie ta medinilla, A nie była będę, tańsza niż ostatnio. nie będę ukrywać, ale Taka piękna do zdjęć na Instagramie. piękna medinilla. Tak, I z czemu mi nie kafeski. kupiłeś medinilli? Takie miała rozłożyste Widzicie jaki jest Miłosz? Różowe takie Teraz gada superacie. się, zachwyca, ale w sklepie żonie rośliny nie kupi kwiatka. Nie masz swoich pieniędzy. Nie chciałeś mi kupić, no w prezencie, w dowód miłości. A jaka okazja jest? Nic mi... Masakra, nie będę tego komentować. Były też bardzo ładne, świeżutkie storczyki. Też Wam mówiłam, że chciałabym mieć tutaj jakiegoś storczyka. Chciałabym mieć różowego i pomarańczowego. Wiecie, że ja marzę o pomarańczowym storczyku. A Naprawdę takie by ładnie ładne. wyglądał. No i tak powiem Wam szczerze, że te rośliny kolekcjonerskie, Anturia i Alokazje moim zdaniem były bardzo zaniedbane. No, I one takie już... przegryzione liście. Tak, były strasznie poniszczone i moim zdaniem one już powinny trafić na półkę śmierci. A te rośliny, co Wam pokazywałam na półce śmierci, to moim zdaniem to już się w ogóle nie nadawało na sprzedaż.
tam było chyba 70 parę złotych za takiego uschniętego Cisusa Discolor, to powiem wam, to ktoś to kupi i mu to zdechnie i wywali to na śmietnik. Tylko No za to, kompostownik. to takie właśnie tam były rośliny na półce śmierci. Wiem, że w niektórych obi właśnie na półkach śmierci można trafić te rośliny kolekcjonerskie, które u nas były w sprzedaży w tej cenie regularnej jeszcze. Nie wiem, no jakieś takie mamy słabe to obi. Pewnie botanicy się nie znają tam. Także no, Musisz się tam zatrudnić. tak było średnio, jedyne co to mnie zachwyciły to storczyki i aglonemy. Tak podsumuję naszą wizytę w obi i cieszę się, że w końcu wybraliśmy te drzwi i może niedługo będziemy w końcu mieli drzwi do łazienki Straszne. i Miłosz do swojego pokoju. Straszne są te wybory drzwi. Idziesz taki ciąg jak No. w tych filmach. Także Jeszcze tylko klucznika brakuje. niby wszystko takie same, ale każde inne i ciężko się zdecydować. No, co tam robisz? Wyjmuję marchewki. Gosia buszuje w lodówce. Dzisiaj będzie bezmięsny obiad. Tak, bo zapomnieliśmy rano wyjąć mięsa, żeby się odmroziło. A nikomu się nie chce go trzymać w rękach, żeby odmarzł. Tak, i powiem wam, zjemy frytki z taką szybką sałatką Kolesław. Też pokażę wam, jak robię sos do tego Kolesława, bo naprawdę wychodzi Wiesz, że masz taką scenę? bardzo dobry, Taką scenę jak, wiesz, jak są te programy, co gotują. kulinarny. No, Gosia gotuje. No, byśmy zrobili taką serię. Tak? Miło, że gotuje. No weź. I powiem wam, ta obieraczka z Ikei jest super. To jest to. Tak, Nigdy to nie miałem jest tak to. ostrej obieraczki. Jest bardzo ostra i naprawdę trzeba też uważać, żeby sobie nie pociągnąć za paznokcia. Wiem. Bo już mi się zdarzyło. Tak? Tak. Najgorzej. Ja wiem, bo to jak sobie tak pociągniesz, to tak sobie go nie ucinasz, tylko tak sobie zdzierasz warstwę. No, On się tak też obiera z tej górnej. więc trzeba uważać, ale jest naprawdę fajna. Rzadko można trafić tak dobrą jakościowo obieraczkę do warzyw. Także ta jedna nam wystarczy i do ziemniaków, i do innych warzyw, bo ja w sumie to tylko obieram marchewki i ogórki. Taką obieraczką, a Miłosz to wszystko jedzie. Z Ikei. No To właśnie. jest ten prawdziwy, dla prawdziwych mężczyzn. Prawdziwy mężczyzna obiera nożem, a nie Nie, to był obieraczką. prawdziwy kucharz, a nie mężczyzna. Mężczyzna. Do naszych frytek będziemy jeść surówkę a la Kolesław. Tam się gotują? Nie, pieką. Pieką się. Tutaj jest kapusta, cebula i marchewka. Tą cebulę i kapustę to wcześniej tak zgniotłam z solą, żeby zmiękły. I teraz będziemy robić mój ulubiony sos do Kolesława. I on jest na bazie majonezu, musztardy i miodu. Ja kiedyś nie wiedziałam, jak robić taki sos. Podpowiedział mi to Thermomix. I od tej pory sama Za drobną opłatą. robię taki sos do Kolesława. Więc też wam pokażę. I robimy dość dużo tego sosu w związku z tym, że nie mamy mięsa do obiadu. Więc tylko- musimy się zapchać musztardą. Tak, więc musimy się zapchać sosem, żeby nie było takie suche. No i widzieliście, daję majonez, musztardę. Trochę dużo tej musztardy wyszło. To wyliżę potem. Tak się łyżkę. bierzesz. Dajemy trochę miodu. Naszego oszukanego z Biedronki. Prawdziwy ojciec z rodziny dobrze zakręca słoik. Tak, Miłosz zawsze sklei ten słoik, więc musi go odkręcić. Gosia mi zabrała, jak robiłem tyle. Tak, bo Miłosz nie zna proporcji. Dajemy trochę miodu. Trochę, ja chciałem kopiatą łyżeczkę. Tak, Miłosz się pyta, 2, 3? A to taka niepełna łyżeczka. To, co zostanie, można oblizać. Taka pulpa się zrobiła. To taki sorbet będzie. To jest nasz oszukany miód z Biedronki. Ale tutaj chodzi głównie o walory smakowe, więc może być. Dajemy trochę cytryny. Jak nie macie cytryny, można dodać octu jabłkowego. Aha. Już myślałem, że taki paskudny, zwykły. No i dajemy soli i trochę pieprzu. Dajcie znać w komentarzach, czy u was w domu trzyma się sól w dużych pojemnikach. Tak, bo u nas w pracy jedna koleżanka Posoliła. posoliła sobie kawę, Tak. bo myślała, że to jest cukier, bo ona trzyma w domu cukier w takim słoiku. I pytała się, kto normalny trzyma sól w dużym pojemniku. Ja w każdym domu, w którym byłem,
Był taki duży pojemnik na sól. No właśnie. Także to też było dla mnie zaskakujące. No i kontynuujący nasz przepis na sos do Kolesława. Trzeba wszystkie składniki dokładnie wymieszać i mniej więcej taki kolor one będą mieć. Nie ma śmietany. No ja nie daję śmietany. Git. Git może być. Polewamy naszą surówkę. Mięso już mamy w żołądku, bo jedliśmy dzisiaj parówki. Tak, no można powiedzieć, że trochę mięsa dzisiaj spożyliśmy. Bo przynajmniej coś koło czego leżało mięso. No właśnie. Gosia ketchupuje frytki, a w tym czasie pokażę wam, jak blisko już jesteśmy osiągnięcia, jakoś to nazwał, Grześ. Groszki w pierwszej kolejności zbieramy. Tak, groszki. Tak, bo zobaczcie, naszym celem jest groszek i malinka. Nie. Papier toaletowy chcesz? Pakosława chcę mieć. Dobrze. To też może być groszek. A więc tak się prezentuje nasz obiad dzisiaj. Frytki z ketchupem, dużo sałatki a la Kolesław. Ja lubię mieć wszystko wymieszane. Miłosz Same warzywa. Tak, Miłosz lubi osobno. Więc Nawet dzisiaj... ziemniaki są z pomidorami. Więc dzisiaj tak bezmięśnie. Więc to by było na tyle w dzisiejszym vlogu. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia lajka i komentarza pod tym filmem i będzie nam bardzo miło, jeśli docenicie naszą pracę i zasubskrybujecie ten kanał, bo na 3000 planuję rozdanie kolejne, więc warto subskrybować, bo będą nagrody. Tak, rozdamy co nam zostało z mieszkania. Nie, rozdamy rośliny, będzie roślinne rozdanie jak na 2000 subskrypcji. Myślę, będzie Monstera variegata i na pewno wiele innych roślin, więc warto subować. To do następnego. Pa! No, trzymajcie się.